Dziś przepis na pączki tradycyjne z piękną obwódką po usmażeniu. Przygotowane na żółtkach, mięciutkie, delikatne. Można je nadziewać dowolnym dżemem, powidłami czy czekoladą. Najlepiej smakują zaraz po usmażeniu, ale pozostają miękkie i smaczne nawet następnego dnia. Wszystkie składniki do pączków powinny być ciepłe. Do misy miksera wrzucam przesianą mąkę, ja używam typu 550. Następnie wkruszam świeże drożdże. Zamiast drożdży świeżych można użyć opakowania drożdży suszonych. Przed dodaniem do ciasta trzeba je rozpuścić w ciepłym, niegorącym mleku i odstawić na 10 minut. Drożdże suszone mogą wydłużyć czas wyrastania o 10-15 minut. Drożdże zalewam ciepłym mlekiem, dodaję żółtka i wszystko lekko mieszam, tak aby wierzch mąki i pozostałe składniki z grubsza się połączyły. Następnie dodaję cukier i łyżeczkę miodu oraz sól. I całość ponownie lekko mieszam. Tak przygotowane ciasto wyrabiam mikserem z hakiem do zagniatania przez 5 minut na niskich prędkościach. Następnie dodaję bardzo miękkie masło, to jest takie 2-3 godziny poza lodówką i kontynuuję wyrabianie jeszcze 10 minut. Jeśli nie posiadasz miksera, zawsze ciasto można wyrobić ręcznie. Wyrobione ciasto powinno być miękkie, błyszczące, elastyczne i nie powinno się kleić do rąk. Kiedy tak się stanie, przekładam je do dużej miski, przykrywam ściereczką i odstawiam na godzinę w ciepłe miejsce, czyli u mnie akurat jest to przy kaloryferze. Po tym czasie wyrośnięte ciasto przekładam na stolnicę i lekko zagniatam, następnie dzielę na 20 równych części. Pomagam sobie odważając na wadze kawałki po 55-65 gramów każdy. Następnie każdy odważony kawałek ciasta rozpłaszczam lekko i końce z każdej strony zawijam do środka, tak aby nadać mu okrągły kształt. Złączenia wyrównuję, rolując pączka w dłoniach lub na stolnicy. Lepiej tutaj nie nadużywać mąki, ciasto generalnie nie powinno się kleić, a mąka będzie utrudniać formowanie i sklejanie pączka. Jeśli Twoje ciasto bardzo się klei i trudno się z nim pracuje, to zakładając, że składniki zostały prawidłowo odmierzone, najprawdopodobniej ciasto przerosło, czyli zostało pozostawione do wyrastania na zbyt długo lub rosło w zbyt wysokiej temperaturze. Jedyne, co w takim wypadku można zrobić, to skrócić czas drugiego wyrastania i liczyć na to, że nie wyjdzie zakalec. Na tym etapie można też nadziewać pączki, jeśli ktoś chce, ale oczywiście nadziewać można je również po usmażeniu. Kiedy pączek jest uformowany, odkładam go na posypaną mąką stolnicę i spłaszczam, naciskając dłonią, tak aby powstał swego rodzaju płaski placek. W ten sposób formuję wszystkie pączki po kolei. Następnie całość przykrywam ściereczką i zostawiam do wyrastania na 40 minut. W międzyczasie olej bądź smalec nagrzewam do temperatury 170-180 stopni. Jeśli nie masz termometru, poziom nagrzania możesz sprawdzić wrzucając kawałek surowego ciasta. Ciasto powinno po kilku sekundach wypłynąć na powierzchnię, jednak nie powinno się od razu mocno rumienić. Gdy tłuszcz osiągnie właściwą temperaturę, delikatnie wkładam do niego pączki, zaczynając od tych najwcześniej uformowanych. Pączki wkładam łącznie do góry, następnie całość przykrywam pokrywką i smażę na niedużym ogniu przez mniej więcej 3-4 minuty. Po tym czasie zdejmuję pokrywkę, pączki odwracam i smażę przez kolejne 3 lub więcej minut, już bez przykrycia. Usmażone pączki wyjmuję na papierowy ręcznik i odstawiam na chwilę do przestudzenia, następnie nadziewam je przygotowanym dżemem. Do nadziewania używam rękawa cukierniczego i takiej tylki, do kupienia praktycznie wszędzie, m.in. również na Allegro. I jeszcze lukier, na tą porcję potrzeba będzie około 2 szklanek cukru pudru i 4-5 łyżek wody. Całość mieszam do momentu, aż lukier będzie gładki. Jeśli wychodzi zbyt gęsty, zawsze można dodać dodatkową wodę. Następnie wierzch każdego pączka zanurzam w lukrze, lekko strzepując nadmiar, a polukrowane pączki odkładam na tacę, aby lukier zastygł. Smacznego!